YouTube'a. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Dzisiaj zobaczymy coś, czego nie widzi się na YouTubie. Mówiłem Wam jakiś czas temu, że jednym z naszych klientów jest firma Opera, przeglądarka Opera. Realizowaliśmy dla nich niedawno film. Konrad kręcił w Oslo, ekipa kręciła we Wrocławiu, ja kręciłem w Pekinie. Nie mówiłem, do czego jest ten film, a mianowicie jest on z okazji tego, że dzisiaj Opera ma swoje IPO na giełdzie Nasdaq w Nowym Jorku. No i właśnie tam dzisiaj się udaje. No a że na giełdę trzeba wyglądać jak człowiek. Jestem w takiej kultowej nowojorskiej pracowni krawieckiej, gdzie można sobie wypożyczyć garniak. No dobra, to strój jest, teraz idziemy do budynku Nasdaqu. Nie jest to najszczęśliwsze połączenie garnitur z plecakiem na sprzęt fotograficzno-filmowy, no ale cóż poradzić, nie? Nie schowam przecież aparatu do eleganckiej teczki Louis Vuittona, którą zdecydowanie posiadam. Jak się popatrzy na starsze zdjęcia Nowego Jorku, czy starsze, no takie nie wiem, sprzed 15 lat nawet, to ta okolica, Times Square, tutaj jest strasznie dużo ruchu samochodowego. Została ona przebudowana w ramach takiego programu, który miał zhumanizować Nowy Jork i uczynić go przyjemniejszym dla pieszych. No fajne timelapsiki, ale powiem wam, że w tym gajerze jest trochę gorąco. No dobra, to chyba tutaj. Dobra, za 2 minuty muszę się dzwonić z Business Insiderem. Ja ci mogę potem opowiedzieć, co tu się działo. Dobrze. Tak, proszę Państwa, wygląda Nasdaq od środka. Ale masz rybie oko. Kolejna niespodziewana rzecz, jaką mam okazję w tym roku zrobić. W sumie już stałem z tą moją kamerką YouTube'ową koło ekip telewizyjnych, sportowych na Igrzyskach Olimpijskich w tym roku, więc czemu nie postać koło ekip finansowo-biznesowych na giełdzie w Nowym Jorku? Za YouTube'a. Idziemy na ceremonię dzwonka zamknięcia dzisiejszej giełdy. Tradycyjnie zamknięcia giełdy w tym dniu, kiedy z IPO dokonuje prezes firmy, która miała IPO. Jedyna szansa być na zdjęciu na giełdzie. Teraz jest ten taki fajny moment, kiedy już te kamery telewizyjne się wyłączyły, jest tak troszkę dziwnie. Ludzie muszą przejść przez konfetti. Film, który wyprodukowaliśmy dla Opery, był wykorzystywany m.in. przez prezesa tej firmy w prezentacjach dla inwestorów za zamkniętymi drzwiami, w tym czasie bezpośrednio poprzedzającym IPO. Odkąd dostaliśmy zlecenie do całkowitej realizacji projektu, minęło chyba jakieś dosłownie 5 dni roboczych, w którym to czasie musieliśmy zrealizować zdjęcia w Oslo, w Pekinie i we Wrocławiu.
Jestem bardzo dumny z tego, że nasz zespół dał radę i de facto była to koprodukcja pomiędzy japońskim Tofu Media a polskim Tofu Media, a jednocześnie też ten fakt daje mi tutaj poczucie dołożenia takiej malutkiej cegiełki do tego, co oglądam. Z okazji APO właśnie na Times Square wyświetlają się dziś reklamy opery. No dobrze, no i tak właśnie wygląda ceremonia otwarcia na giełdzie Nasdaq. Przeszły przez to wszystkie te firmy, które wszyscy znamy i no znamy. Bardzo to wszystko jest tutaj przygotowane z takim amerykańskim rozmachem. To, co dla danej firmy jest wydarzeniem raz w czasie istnienia, tutaj jest takim scenariuszem ceremonii, powtarzanym pewnie dość regularnie. Tutaj takie same ceremonie. Bill Gates, Tesla. Trochę mi to przypomina japońskie wesele. A teraz wszyscy goście przechodzą do drugiego pomieszczenia na ceremonię lampki szampana. A dokładniej to wszyscy goście teraz przechodzą na zewnątrz, żeby zrobić fotografię w otoczeniu reklam. Tak wygląda identyfikator pracownika opery dziś. No i cały Times Square wyklejony operą. Takie tam selfiaczki na to, że twoja firma pozyskała tam $115 milionów finansowania. Takie. A tu mamy Julię, którą Cześć. możecie pamiętać z filmu o jedzeniu pająka. Witam szanownych YouTube'owidzów No, jak z Times Square. Podoba Ci się? Bardzo mi się podoba, fajnie, że przyjechałeś. Kolejna Dziękuję za zaproszenie. światowa metropolia, którą wspólnie zwiedzamy W ciągu tygodnia. w ciągu 2 tygodni. półtorej tygodnia. Tak. Bardzo fajnie. Spoko. Say opera! Jest w tym coś takiego uroczego, że jest ekipa ludzi z IPO, którzy się cieszą, że ich zdjęcia są wyświetlane na budynku. No mówię wam, to jest jak takie wesele, podobnie zorganizowane w sumie. Kurde, jak mi się konierzy przetem. IPO IPO-sem, ale ważne, że ładne światełka mają. No dobrze, to było spoko. Jeszcze wieczorem idę na imprezę, taką świętującą to IPO, a teraz idę na spotkanie z klientem. Nie jest idealne, że w takich warunkach pogodowych się to wszystko odbywa. Myślałem, że sobie porobię jakieś spoko foty w gajerze, nie? A no wyglądam jak wymoczek, bo jestem przemoczony. Zdjęcie na ściance. Nawet w łazience dali logo. Spoko, no. Też bym dał. Tonight's party the success that it is. Thank you. Moja rola w tym wszystkim tutaj może być dla was zastanawiająca, a prawda jest taka, że no ja nie mam w tym wszystkim roli za bardzo. Ten film, muszę to powiedzieć jako disclaimer, ten film nie jest wcale sponsorowany przez operę, po prostu zostałem tutaj zaproszony jako gość i bardzo jestem wdzięczny, bo to jest taki świat, do którego nie ma się normalnie wstępu. No i ciekawie jest móc zdokumentować takie wydarzenie w życiu firmy, którą no jednak tak no kojarzy się z życia codziennego. Myślę, że warto tylko jedną rzecz powiedzieć, bo nie jest to powszechna wiedza, a może powinna być, że jedno z głównych biur opery mieści się w Polsce, we Wrocławiu. W zasadzie to w Oslo i we Wrocławiu są najważniejsze ośrodki opery. Stąd się wziął fakt, że jest tutaj relatywnie sporo ludzi z Polski. No i nie ukrywajmy, stąd się wziął fakt, że jestem tu ja, a nie na przykład Casey Neistat. O, tak powinno być.
No dobrze, no to chyba tyle. Impreza już powoli się tutaj kończy. Chyba czas się stąd zawijać. Ładny taras, kurczę. No mam nadzieję, że wam się podobało. Zobaczyliśmy dzisiaj kawałek czegoś nowego, czegoś takiego dość niepowtarzalnego. Miałem dzisiaj okazję zdokumentować ważny moment w życiu wielu osób i no to jest zawsze bardzo przyjemne uczucie. Bardzo dziękuję Operze za zaproszenie i za zaufanie z tym związane. A my, moi drodzy, widzimy się w Nowym Jorku już jutro. Niestety będę musiał już garnitur oddać, więc już nie będę taki fajny.